Kto zaczął tą zabawę? Ty. No. Tylko nie wiem po co. No jak to po co? No właśnie, żeby nam dodać roboty chyba. Dokręcam, tak jak ty żeś pomyślał, prawda? Przed sekundą powiedziałeś, tylko ty myślisz, a ja robię. Właśnie. Ale Niech mu tak będzie. No. Stary, jakbym z rąk mi coś nie wypadło, to chyba bym nie był sobą. Thanos, powiedz wszystkim, co żeście zrobili? No przyznaj się. No może nie tak ty do końca, ale po części też byłeś temu winien. Tak. Nie udawaj, że to się ciebie nie tyczy. Siedem dni minęło, dokładnie teraz mija, bo o 19 gdzieś tak myśmy wstawiali. No i czas prześwietlać te jajka, zobaczymy jaka jest właśnie zalężenie. Zbliżamy się do końca pierwszej tacy i jak na razie wszystko jest zalężone. Wiecie, bo dostaliśmy kilka komentarzy, że nie było pełne. My wierzymy, no mówimy, że też u nas jakby nie wszystko się wykluwa. Ale na przykład zapłodnienie same jajek, my liczymy jakość jajek jako zapłodnienie. Jeśli się coś nie wykluwa, ale zostało zapłodnione, czyli właśnie ta faza pokazuje, że tam się coś zaczyna dziać, my nie do końca zwalamy już na jakby hodowcę tych jajek, co nie? Tylko musi być zapłodnienie, no bo zapłodnienie to znaczy, że kogut nie zdeptał kurki. I to powiedzmy, no w jaki sposób nie zostało dopilnowane. Jak to dopilnować na taką skalę, nie mam pojęcia. Dobra. No, odpowiednią ilość kogutów do kury. Chyba tak właściwie, no. A więc jedno jajko, tylko niezalężone. I jedno zbite. No i niestety jedno... Stary, jakbym z rąk mi coś nie wypadło, to chyba bym nie był sobą. Także... No dobrze, no jedna strata, jedno niezalężone, no to wyobraźcie sobie jaki będzie wynik. Znaczy tak, nie wiemy, na razie jest bardzo dobrze. Tak, na razie jest bardzo dobrze. Myślę, że nawet lepiej niż w zeszłym roku. Lepiej. Tak. No to jest ta pierwsza rzecz, którą sprawdzacie i po tym sprawdzeniu potygodniowym wiecie, jak dobry jest hodowca. Tak jest nasze zdanie, no bo później już za dużo czynników wpływa na to, że jajka mogą po prostu się nie wykluć. Więc to jest to, po czym oceniamy, no więc osoby, które mają niższe, muszą zawsze najpierw sprawdzić to, a później dopiero mi mówić na przykład, że nie wiem, z 50 jajek wykluło się 30, a nie tak jak my mówimy te 85-90%, bo nam się dużo wykluwa. Ja nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, no bo no dwóch osób mamy dane, nam podali i ta procentowość była niższa niż myśmy mówili. Ja uważam dalej nie za tragiczną. U jednej pani było źle i u znajomych było troszkę gorzej niż nasza. Uważam, że to wszystko właśnie może wpływać inkubator. No ciężko mi powiedzieć, wiecie, to jest takie wróżenie z fusów. Ja się teraz tłumaczę. No u nas to wychodzi i zresztą wiecie co, najlepszym dowodem jest, że my tutaj nic nie ściemniamy i że naprawdę jest, jak na samym końcu wychodzi ilość kurczaków, no przecież to fizycznie są kurczaki. Fakt, że wy nie liczycie z nami, ale mam nadzieję, że nam przynajmniej wierzycie, co nie? No dobrze, ale jeszcze jak będą się wykluwać, to podamy wam całkowitą liczbę właśnie kurczaków wyklutych. Tak, no może będziemy liczyć, jeszcze... jak będziemy je przekładać i każdy będzie widział. Dokładnie. Więc do zobaczenia z tymi maluchami tutaj, bo można już powiedzieć, z maluchami za 2 tygodnie. Tak. Ja włączyłem już tą funkcję teraz, czyli tak, parametry zostają cały czas tak samo, 37,8, 51, 50, od 50 do 51 wilgotności, natomiast włączyłem godzinne ochładzanie, czyli on spada temperatura gdzieś do 20 stopni i przez godzinę jest taka chłodniejsza, daje to tam im odpocząć. Wilgotność teraz spadła, ponieważ otwieraliśmy, to dlatego jest 48 w tym widzicie, momencie. że pompka dopompuje pompka cały chodzi, czas. Więc za chwilę dopompuje. No dobra, to mamy to z głowy.
that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? How long till the break of dawn? How long till it days? How long till it days? Let's say it's a bed we all know is on fire. Pharaoh spin our heads, but no one calls out liar. How long can we all go on before we change our ways? How long till the break of dawn? How long till it days? How long till it days? Wszystko będzie ładne pomarańczowe. Tak jak moje oczy. Tak? Bo ostatnio mówiłeś, że ja mam pomarańczowe. Aha. W takim razie ty masz. Jakie przygotowania, co? Do sezonu letniego. Właściwie nie wiem, czemu my to robimy. Nie, no już trochę. Ładnie wszystko jest pomarańczowe. Powiem wam, że naprawdę nam się to podoba, ale wiemy, że nie utrzymamy tego koloru. On za szybko robi się, wiecie, patynieje. O, tak to się nazywa. Zaraz wam pokażę ławeczkę w zbliżeniu. Też chcę ją jeszcze raz zaolejować, ale no już tak dobrze pociemniała. I coś jeszcze powiem wam śmiesznego, że na przykład w Anglii, też śmiesznego, no, Anglicy nie cenią sobie tego, Nie. Anglicy sobie cenią patynę. Tak, tak, tak. Znaczy inaczej, powiem ci, że patyna by nie przeszkadzała, tylko jak już się to robi taka narośl specyficzna. Od brudu, że coś tam Tak, wylejesz, tak, są tak, nacieki, co nie? Tak. Może nie nacieki, chodzi ci mi o takie, wiesz co, jakby grzybek się robi, takie łuszczy się już to drewno. Ja. Co jesteś? Najlepszy. Najlepszy, tak, najlepszy. No. Każdego korzenia wam wyciągnę. A kto zaczął tą zabawę? Ty. No, Tylko nie wiem po co. no jak to po co? No właśnie, żeby nam dodać roboty chyba. Co ty byś zrobił? Co ty chciałeś? Śniadanie. Tylko śniadanko. Dzień dobry, Amberku. Dzień dobry. Powiedz wszystkim, czemu ty budzisz pancie? Czego Amberek chce? No powiedz, co Amberek chce? No. Śniadanie? Śniadanko? Oj. No dobra, dopięłaś swego. Wstajemy. Marcin tam w oddali lata.
i ględzi, jak zwykle, jak to Marcin. I prostolinijność. Dobrze, a co my w tym momencie robimy? Oprócz tego, że musimy tą klatkę stąd zabrać, to rozstawiamy już paliki tutaj, żeby odgrodzić nasze krzewy porzeczek, agrestów i drzewek oczywiście zasadzonych w zeszłym roku. Które nie będziemy w tym roku szczepić. Podkładek, no. Które będziemy szczepić, ale dopiero jesienią, Tak. nie teraz. Jesienią albo na wiosnę, tego jeszcze też nie możemy być pewni. Musimy z Grzesiem. Z Grzesiem, ale my chcieliśmy, żeby się ukorzeniły, zobaczyć czy żyją, wiecie, w ten sposób najpierw. I jeden chyba padł. Tak. No, ale resztę się przyjęło, wam Tak, powiem. reszta Także się przyjęła. w miarę jesteśmy zadowoleni, w miarę, no bo jeden padł. Tutaj macie gruszę akurat po prawej stronie. Tak, Tutaj ją jest ładnie grusza. A ten rusza? Czy to jest ten... A, tak, też rusza tutaj. Tak, to jest jabłoń. Tak, ma. Tak, i no dokładnie, teraz ogrodzimy to, żeby po prostu kozy nam tutaj weszły, wzięły, przystrzygły tą piękną zieloną trawę, która już tutaj ładnie urosła, bo będą po tym szły co? Kurczaki. Tak, ale teraz my je jakby wprowadzimy, one zjedzą i kurczaki tutaj będą gdzieś za 5 tygodni, prawda? Więc jeszcze raz tu kozy wejdą. Zalecamy wam robienie właśnie takich rzeczy, że na przykład tydzień przed wpuszczeniem, bo one narobią kozy i owce, to zaraz się jakieś tam żuczki, jakieś inne rzeczy na tych odchodach zaczynają paść. Wchodzi kura, to sobie jeszcze przy okazji coś dobrego zje. Z takich ciekawostek, jak macie wielozadaniowe pola jak my, czyli staramy się je utylizować jakby w najszerszym możliwym spektrum, czyli brojlery, czyli sad i czyli owce i wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo sad daje pożytek dla naszych pszczół, czyli zobaczcie, z takiego, nie wiem ile to jest, 3000 m2 strzelam. Popatrzcie jaki jest użytek, czyli mamy pszczoły, które oczywiście jak będzie sad, ale to wszystko kwitnie, agresty będzie kwitło, pszczoły mają dodatkowy pożytek. Wychowujemy tu brojlery nawożą, więc drzewa, pastwiska są bardzo żywe i szybko wszystko rośnie, ładne, zdrowe. Później możemy przez to wpuścić tutaj owce i kozy i to dosyć często, no bo przy tak nawieżonym polu rośnie tu wszystko jak szalone, przy czym o tym też powiemy, bo nie wpuszcza się oczywiście zaraz kus, jak trawa odrośnie ta pierwsza po nawożeniu, bo ona jest przeazotowana, jest aż dla nich mogą dostać straczki. Najlepiej ją skosić na przykład i dopiero puścić, albo po jakimś czasie, mniejsza z tym. I jeszcze coś było, co nie? No i piękna pogoda. No nie, słuchaj, może ja tutaj górą No. Górą! Ja tak myślałem, górą, oczywiście, one będą sobie do boki przychodzić. Tu i to samo tam, dwa takie. No. My zawsze tak samo myślimy, kochani. Znaczy, ja myślę, a ty powtarzasz. No, powiedz mi coś, no. To już wyłączam. Przepraszam. Co robisz, Stefania? Dokręcam, tak jak ty żeś pomyślał, prawda? Przed sekundą powiedziałeś, tylko ty myślisz, a ja robię. Właśnie. Niech mu tak będzie. Niech ci tak będzie, żabcio, wiesz? Niech ci tak będzie. Dobra. Zostanie coś tych? I tak jak Marcin mówi, puszczamy tutaj górą, żeby właśnie miały przejście pod spodem i też wykosiły. To tutaj to zrobiłeś? Proszę? Tutaj ten rząd jest zrobiony, tak? Znaczy, wiesz co, no tak na razie jest mniej więcej, Na bo mniej jak więcej. będzie linka, to mi będzie łatwiej to ustalić. Trochę tak śmiesznie lecimy, albo nie, bo wiesz co, albo lecę tą od góry i kończymy na dole, albo przeprowadzić tutaj to na dół. Idź górą. Górą chyba, co nie? Nie ma co kombinować. Ale niżej. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. Ja jeszcze jedną zapomniałem rzecz. Drzewka są, rzędy są ustawione w ten sposób, aby nam taka klatka z brojlerami weszła na 2 razy. Widzicie, tutaj wejdzie 2 razy, tu między rzędami wejdzie 2 razy i tam wejdzie 2 razy. Dla nas to było bardzo ważne, żeby po prostu wszystko sobie zutylizować na maksa. My generalnie polecamy robienie każdej przestrzeni dla każdego stworzenia i dla nas.
dla każdego stworzenia takiej, żebyśmy i my się czuli w niej dobrze i komfortowo i żeby ta przestrzeń jakby najbardziej się utylizowała. No, im więcej, co najmniej według Salatina dana rzecz, którą kupujecie na siedlisko, musi mieć 2 zastosowania, żeby była warta kupna. To samo się tyczy oczywiście ziemi i wszystkiego. Czyli pszczoły dają miód, pszczoły dają pyłki, ale pszczoły też zapylają, więc jakby już pomijając produkty, które dają. Rozumiecie, co nie? Czyli każde zwierzę po prostu dodaje. Zwierzęta są genialne na siedliskach. Ja wiem, że każdy się... W większości problemem jest to, że nie chcemy się jakby poświęcać na tyle, żeby dzień w dzień siedzieć u siebie na siedlisku i tylko zwierzętami się zajmować, bo no jakby opłacalność jest jaka jest, no w zależności oczywiście ile tego macie. Jak macie... O rany, zagablopowałem się. Kiedy tniemy? Thanos, powiedz wszystkim, co żeście zrobili? No przyznaj się. No może nie tak ty do końca, ale po części też byłeś temu winien. Tak, tak, tak. Nie udawaj, że to się ciebie nie tyczy. Już idziemy i widzom pokazujemy, jak żeście nabroili. A teraz usiądzie mi... O tak, tak. Siadasz mi na nogę, żebym wcale nic nie pokazała, żeby nikt się na ciebie nie złościł, tak? Dobra. Tam jest Marcin w oddali. My sobie powoli palimy ognisko i zaraz czekamy na kiełbaskę, żeby tam sobie nabić na kijki. Marcin nadzoruje, żeby nie zgasło. A Azja dostała z Ambrem i Thanosem no wariactwo. Korby dostały i tak biegały, że spójrzcie, co zrobiły. Wpadły mi w doniczkę, która biedna tutaj róża, nie dość, że zimą troszeczkę zmarzła, już ją poobcinałam, to wzięły mi, zdemolowały całkowicie doniczkę. Po prostu zawadziły tylko 4 literami i spójrzcie, donica poszła w drzazgi. Oczywiście to jakiś sztuczny kompozyt był, to nie żadna ceramika, ale jaka siła jest. Będę musiała tą doniczkę już, no róże na pniu po prostu wysadzić, dać jej gdzieś stałe miejsce, ponieważ no jeszcze tańczę z tymi niektórymi roślinami. Nie wiem, gdzie bym chciała, żeby już miały takie swoje stałe miejsce, dlatego no są w doniczkach, no ale Azja już stwierdziła, że to już czas najwyższy zmienić to. Azja, rozbójnico ty! Ty rozbójnico i patrz, i teraz nie ma jak przejść. Straszne, Wariatka, no. I się pcha. Mamuś. Cała zziajana. O, wariaty. To samo. Jakie to są małpiszone, patrz, jeszcze nogi nie może podnieść. Ci mogę jeszcze przerzucić? Oj, wariaty. Gdzie ta czarna mamba? Tu jest czarna mamba. Jest. Szczurek. Wszyscy, cała rodzina w komplecie. Lubią ognisko te psy, Tak. lubią. Thanos najbardziej. Uwielbia, no. Tak. Później Czasami zawsze boimy dostaną, się, żeby sobie ogona nie przyfajczył. Później troszkę kiełbaski dostaną, niedużo, bo to wiadomo z przyprawami solone. Jak będziemy własne robić, to będą dużo dostawać kiełbasy, a teraz nie będą dużo kiełbasy dostawać. Nie. Bo nie można dostawać dużo kiełbasy. To już rodzice się tylko trują. Dzisiaj odkryliśmy gałęzie wierzby, które były takie wichury połamane. Mało co nam na siatkę ukór się po prostu nie przywaliły, więc pocięliśmy je. Inne to, jak widzicie, są okorowane, to przynieśliśmy od kózek, bo kózki już się nimi poczęstowały i już no... One jeszcze trochę mokre są, ale właśnie o to chodzi. Dłużej się palą, nam odpowiada. Dokładnie. A my tylko chodzimy w tą i z powrotem i podlewamy pola z tą trawą, te wszystkie placki. No bo nie zapowiada się mokre lato, czy nawet wiosna. Nie no, jest susza, Nic nie jest pada. susza. Od miesiąca czy od 2? No po prostu nie miesiąca pada. na pewno. Wiecie, no tak poprusza tu czasami deszczem, ale nawet ziemia się nie robi mokra, bo to taki żart niż deszcz. Tak. Także my już działamy jakby
upfront, bo będzie tylko gorzej. No nie Więc- chcemy przede wszystkim posiać, dosłownie i w cudzysłowie, no świeżej trawy, którą zasadziliśmy, którą sialiśmy, jak pamiętacie. Chociaż to tu taka ładna deska. To z niej to ja sobie będę, jeszcze muszę wykończyć kilka rzeczy. To jeszcze Aha, kilka jeszcze rzeczy się wykończę. przyda. Tak, takie długie nie. Bo jeszcze do piły mogę wsadzić bezpiecznie. Thanos! Co ty tam wyprawiasz? O, i dołek sobie. Ja pierdziula. Tutaj jeden krzew, który zasadziłam jakiś czas temu, bez, czyli lak, jest tutaj jeden ogrodzony, ale drugi obok wsadziłam i dałam gałąź. Ale muszę kawałek siatki następnej znaleźć, bo tutaj nasz potworek, on uwielbia piaskownicę, więc w tym momencie wykopał sobie dołek przed sekundą. Nie widzieliście tego, ale jego tyłek jest w dołku i on będzie tutaj koczował w tym momencie. To jest pies, który uwielbia piasek. A zresztą już w ostatnim filmie też o tym wspominaliśmy. Zadziwieni sami jesteśmy, ile ten pies jest w stanie ziemi przekopać, jak głęboko się wkopać i gdzie się da. W żwir to nie ma znaczenia. On by i w betonie kopał, nie? Dlatego mamy trochę kłopot, bo jak chcieliśmy żwir wokół domu, taką opaskę robić, to szczerze powiem wam, że no zastanawiam się nad tym, bo już widzieliśmy w jednym miejscu koło słupka, Tak, już Thanos lubi. podkop zrobił. Lubi spać przy domu. Lubi, tak, więc nie wiem co my tam damy. Nic nie jesteś w stanie zrobić, tylko musiałabyś jakieś kafle albo No wylewać właśnie, a beton. w tym momencie jak dasz to kafle będzie czy bez beton, sensu. to będzie pryskać, prawda, na deski. Nie, to bez sensu, zawsze to się jest- żwir daje. No, No to co? no zobaczymy. Dlatego fajnie, bo nie będziemy mieli roboty, to jest wspaniały pies, Aha. zaoszczędza nam pracy ciężkiej. Dobrze, Marcin jest podobnego zdania co Thanos. Chill out. Chill. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle.